Serdecznie zapraszam do odcinka 13 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 12. W poprzednim 12 odcinku przedstawiłem moją wizję rzeczywistości w koronie Królestwa Polskiego sprzed ponad 600 lat. W tym odcinku opowiem o kolejnych dwóch zagorzałych zwolennikach Unii Brzeskiej. Opowiadając o Unii Brzeskiej z 1596 roku, nie sposób pominąć dwóch zagorzałych jej zwolenników, którzy przyczynili się w znacznym stopniu do jej podpisania. Pierwszym z nich jest Cyryl Terlecki z rodziny szlacheckiej herbu Sas, który był współtwórcą Unii. Cyryl kształcił się w świeckich szkołach i dopiero po śmierci żony zdecydował się na karierę duchowną. Nie był to więc duchowny z powołania, a jak się zaraz okaże, wykorzystał sutannę do wyjątkowo przyziemnych celów. Karierę zaczął od białego duchownego w cerkwi świętego Dymitra w Pińsku, ale już 8 czerwca 1576 roku Rada Wielkoksiążęca zgłosiła jego kandydaturę na biskupa turowsko-pińskiego, którą zatwierdził Stefan Batory. Rządzący wówczas Konstanty Ostrogski zaapelował do Terleckiego o ukaranie prawosławnych duchownych, którzy budzili powszechne zgorszenie swoim pijaństwem, grubiaństwem i niedbalstwem. Jednakże celem Cyryla nie była poprawa moralnej postawy podległych mu duchownych, ale pomnażanie majątku osobistego. Terlecki popadał wielokrotnie w konflikty z miejscową szlachtą i prowadził szereg procesów sądowych o majątki cerkiewne. Nie stronił również od organizowania najazdów na dobra swoich przeciwników, powiększając sukcesywnie swój majątek. Czy Cyryl poniósł konsekwencje swojego hulaszczego i niemoralnego żywota? Nic podobnego. W 1585 roku został przeniesiony na katedrę łódzko-ostrogską i w tym samym roku patriarcha z Konstantynopola Jeremiasz II nadał mu godność biskupa w Rzeczypospolitej. Podobno hierarcha nie wiedział o hulaszczym trybie życia duchownego i kierował się jego znakomitym wykształceniem i pozycją społeczną. Jednakże wiara Terleckiego była równie ułomna, jak i prowadzone przez niego życie, bo w 1590 roku zdecydował się z innymi biskupami prawosławnymi przejść nagle na katolicyzm z zachowaniem obrządku bizantyjskiego. Czy Terlecki dostał znak od samego Boga, nakazującego mu zmianę wiary? Jest to raczej wątpliwe, gdyż już wcześniej razem z biskupem włodzimierskim Hipacym Pociejem prowadził tajne rozmowy z nuncjuszem apostolskim Germanusem Malaspiną i przedstawicielami dworu w sprawie organizacji Soboru Unijnego. Tak więc to nie znak z niebios, ale tajny spisek i płynące z niego korzyści materialne kierowały dalszymi krokami fałszywego duchownego. W listopadzie 1595 roku ci sami spiskujący hierarchowie, czyli Terlecki i Pociej, udali się do Rzymu w celu omówienia warunków Unii Kościelnej, a po powrocie do kraju rozpoczęli agitację wśród duchowieństwa i wiernych. Po ogłoszeniu Unii Brzeskiej na synodzie w Brześciu w 1596 roku Terlecki oficjalnie przeszedł na Unię, pozostając ordynariuszem diecezji łódzkiej, ale tym razem jako biskup unicki. Został pochowany w ufundowanej przez siebie cerkwi w Perkowiczach. Kolejnym zwolennikiem Unii był Adam Pociej, pochodzący z podlaskiej szlachty herbu Waga. Niektórzy historycy twierdzą, że zdobył wykształcenie w Akademii Krakowskiej, ale brak jego nazwiska w albumie studentów. Przebywając na dworze, poznał gorliwego Kalwina, Mikołaja Radziwiłła Czarnego, pod którego wpływem
przeszedł na kalwinizm. Jako poseł województwa brzesko-litewskiego i przedstawiciel Wielkiego Księstwa Litewskiego podpisał akt Unii Lubelskiej w 1569 roku. Był sekretarzem króla Zygmunta Augusta i być może uczestniczył w wojnie z Rosją, pewnie jako sekretarz. Piastował liczne stanowiska, był senatorem, sędzią ziemskim i kasztelanem brzeskim. W 1574 roku stał się cud i prawdopodobnie za namową żony Pociej porzucił kalwinizm i powrócił do prawosławia. Kiedy zmarła żona, Pociej wstąpił do klasztoru prawosławnego, gdzie przybrał imię Hipacy. Wykorzystując znajomość z księciem Konstantym Wasylem Ostrogskim, w 1593 roku został biskupem włodzimiersko-brzeskim. Sprzeciwiając się Ostrogskiemu, 2 sierpnia 1595 roku wystąpił z projektem Unii, który zatwierdził król Zygmunt III Waza. 23 grudnia 1595 roku Hipacy Pociej razem z Cyrylem Terleckim zadeklarowali w Rzymie akt Unii, a papież Klemens VIII ogłosił Unię Kościoła katolickiego i Cerkwi Prawosławnej. Narzucona z góry Unia Brzeska wywołała ogromny sprzeciw wiernych i duchownych prawosławia i 21 sierpnia 1609 roku doszło w Wilnie do nieudanego zamachu na życie Pocieja. Hipacy Pociej zmarł 18 lipca 1613 roku we Włodzimierzu. Hipacy Pociej jest jednak wyjątkowo ważną postacią w aspekcie Unii Brzeskiej, gdyż to właśnie od niego zaczyna się katolicka linia sukcesji apostolskiej, wiodąca do współczesnych biskupów i zwierzchników innych kościołów grecko-katolickich, jak chorwackiego, italo-albańskiego, macedońskiego, rumuńskiego, rusińskiego, słowackiego, ukraińskiego i węgierskiego. No cóż, przedstawione postacie nie miały wiele wspólnego ani z powołaniem, ani z wiarą. Terlecki wykorzystywał sutannę w celu pomnażania majątku. Prowadził hulaszczy tryb życia i nie stronił od rabunków i grabieży. Pociej z kolei zmieniał wiarę jak rękawiczki. Na początku był prawosławnym, potem Kalwinem i znowu prawosławnym. Podobnie jak Terlecki, dopiero po śmierci żony zdecydował się na karierę kościelną. I nie było to żadne powołanie, ale czysto materialna kalkulacja. Wspólne konszachty obu rzekomych duchownych w sutannach ze stolicą apostolską doprowadziły do realizacji planu, którego celem nie była bynajmniej unia kościołów, ale rozłam, czyli schizma w kościele prawosławnym. Odwołując się do współczesności, analogiczna sytuacja wystąpiła za wschodnią granicą, gdzie włodarz tamtejszego kraju 20 sierpnia 2024 roku uchwalił nowe prawo zakazujące odprawiania nabożeństw w rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Co więcej, w obronie tego nowego prawa stanęła głowa ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w osobie arcybiskupa Światosława Szewczuka. Atak na cerkiew prawosławną zaczął się już wcześniej. 22 listopada 2022 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, wspierani przez Policję i Gwardię Narodową, rozpoczęli szeroko zakrojoną operację kontrwywiadowczą wymierzoną w struktury ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Kilka miesięcy później, 2 lutego 2023 roku, kijowska policja przeszukała dom metropolity Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego Pawła, przełożonego Ławry Peczerskiej. Prokuratura zarzuciła mu wzniecanie nienawiści na tle religijnym oraz usprawiedliwianie rosyjskich działań wojennych na terenie Ukrainy.
oskarżony zaprzeczył tym zarzutom. Zanim jednak doszło do ataku na cerkiew prawosławną, w 2018 roku politycy pomogli w narodzinach autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Powstanie tegoż kościoła proklamował patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. To właśnie duchowni nowego Kościoła Prawosławnego Ukrainy mają teoretycznie zająć miejsce po ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. No cóż, wspomniane wydarzenia wyraźnie wskazują na próbę rozłamu Kościoła prawosławnego i związane z tym utworzenie zastępczej instytucji, czyli Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Porównując to do wydarzeń z czasów Unii Brzeskiej, tam też prawosławni zostali zaatakowani, a nowym tworem stał się Kościół unicki. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 13, w którym opowiedziałem o dwóch zwolennikach Unii Brzeskiej, których intencje odbiegały znacznie od zajmowanych stanowisk. Serdecznie zapraszam do odcinka 14 pod tytułem Unia, część 13.